Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i dzisiejszy film dedykuję osobom, które są zainteresowane spróbowaniem Linuxa na własnym komputerze, lecz nie wiedzą od czego zacząć. Postaram się prostym, zrozumiałym językiem pokazać i opowiedzieć Wam, jak wygląda granie na Linuxie w 2025 roku. Ten film to aktualizacja materiału z poprzedniego roku, ponieważ świat Linuxa zmienia się dynamicznie. Wiele rzeczy, które tam powiedziałem, są już nieaktualne. Jeżeli wmawiacie sobie, że przejdziecie na Linuxa z nadejściem SteamOS, to od razu powiem, wybijcie sobie to z głowy. SteamOS to system, który ma zamienić komputer w konsolę. I nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek chciał go używać na laptopie czy komputerze przy biurku. Wielu z Was nie podoba się to, co Microsoft robi z Windowsem i chciałbym Wam pokazać darmową alternatywę dla Waszych komputerów czy laptopów. Ja osobiście używam Linuxa jako główny system operacyjny 4 lata i głównie do tej zmiany pchnęły mnie takie rzeczy jak Steam Deck, fakt, że Windows zaczął mnie irytować głupimi decyzjami. No i też oglądałem żenującą serię na kanale Linus Tech Tips, gdzie chłopaki pobrali Linuxa na miesiąc i zachowywali się tak, jakby nigdy nie mieli przyjemności używać komputera, by podbić sobie widownię na kontrowersjach. Widząc to, nie mogłem uwierzyć, jakimi są debilami i chciałem sprawdzić to na własnej skórze. Gdy ja zaczynałem przygodę z Linuxem, pingwin nie był na mnie gotowy. Kompatybilność gier była bardzo niska, oprócz tego zrobiłem błąd, bo posłuchałem internautów, instalując dystrybucje dla początkujących, które na moim komputerze działały wtedy fatalnie. Gdy już zacząłem się bardziej zanurzać w ten temat, to zacząłem sam podejmować wybory i dobrze na tym skończyłem, bo dobrze wspominam 2 lata z Nobarą Linux, która dała mi nadzieję do tego, że Linux będzie dla mnie bardzo spoko. Powiedziałem sobie, że już nigdy nie użyję Ubuntu i czegoś, co na Ubuntu bazuje, bo to jest proszenie się o problemy. Nawet sam Valve odradza używania Ubuntu do grania na Steam, ponieważ Ubuntu domyślnie proponuje instalację ich specjalnej wersji Steama w formacie plików snap. I ta wersja w ogóle nie była testowana i masa użytkowników zgłasza błędy do Valve zamiast do firmy Canonical, czyli twórców Ubuntu. No ale koniec końców, po tych 4 latach bardzo sobie chwalę to, co tutaj jest. Linux bardzo mocno dojrzał i stał się realną alternatywą dla Windowsa czy macOS, choć jest kilka pomniejszych zgrzytów, o których powiem później. Wiem, że mój kanał oglądają weterani, którzy od 10 czy nawet 20 lat korzystają z Linuxa i myślą, że wiedzą wszystko. Ja, jako młody entuzjasta z dość małym doświadczeniem, jestem dobrym przykładem osoby, która wie, jak wygląda współczesne życie gracza na Windowsie i wie, co mnie tam męczyło i czego oczekiwałem podczas tej diametralnej zmiany systemu. Najbardziej w Linuxie podoba mi się wygoda użytkowania, wolność wyboru. Ogromne możliwości dostosowywania systemu i pulpitu do własnych potrzeb. Nie mówiąc już o piorunująco szybkim postępie nad rozwojem systemu, programów i narzędzi. Podziwiam pasję ludzi, którzy za tym wszystkim stoją. Dzięki Linuxowi wzrosła jeszcze bardziej moja pasja do gier, bo dało mi to do zrozumienia, że ta niesamowicie toksyczna branża, pełna mobbingu i dyskryminacji, wyłudzania z niemądrych graczy pieniędzy na pierdołach, ma tą drugą stronę, gdzie są oddani fani i ludzie, którzy tworzą coś z pasją i z serca. Windows 10 dla mnie to był absolutny koszmar. Regularnie napotykałem dziwne problemy i błędy, powodujące, że dosłownie nie miałem ochoty korzystać z komputera i każdego dnia tęskniłem za powrotem do Windowsa 7. Więc jeżeli Was też Windows wkurza, to proszę kliknij przycisk subskrybuj. O wiele nie proszę. W niektórych konfiguracjach Linux może być wydajniejszym systemem dla graczy. Na moim komputerze z procesorem i kartą graficzną od firmy AMD bardzo sobie chwalę wydajność. Gry chodzą świetnie. OBS Studio jest lżejszy, więc nie narzekam. Moja narzeczona również używa Linuxa od kilku miesięcy na swoim laptopie, gdzie jest procesor AMD, a karta graficzna Nvidia. I też mi mówi, że gry chodzą płynniej, w szczególności Simsy. Pomimo tego, że dzięki Valve i Steam Deckowi Linux na komputerach osobistych stara się być spoko dla graczy, to niestety może dotknąć Was sytuacja, gdzie będziecie niestety potrzebować Windowsa na wszelki wypadek. Linux dla gracza posiada kilka minusów, a raczej brakuje mu kilku rzeczy. Ponieważ największą wadą systemu jest to,
że nie będziecie w stanie zagrać we wszystkie gry komputerowe. Pingwin ma bardzo fajną funkcję, która umożliwia uruchomienie gier i niektórych programów z Windowsa. Wszystko to dzięki różnym narzędziom i programom, które dostępne są za darmo. Na przykład takie narzędzie jak Proton to zbiór różnych programów, które razem jako Proton pozwalają uruchomić grę Windowsową tak, jakby to była natywna Linuxowa gra. Dzięki Protonowi twórcy gier nie muszą marnować pieniędzy na produkcję dedykowanej Linuxowej wersji, tylko mogą stworzyć grę pod Windowsa, bo co jak co tam i tak jest najwięcej graczy, i użyć narzędzi, które są przyjazne Protonowi. Oczywiście istnieją gry, które posiadają natywne Linuxowe wersje, natomiast problem jest taki, że starsze gry z taką wersją nie są kompatybilne ze współczesnym Linuxem. Oczywiście Valve podjął się wyzwania i stworzył narzędzie dla twórców gier, które umożliwia kompatybilność wsteczną, ale niestety bardzo mało gier korzysta z tego narzędzia. No i przez to niektóre gry, choć nadal mają Linuxowy port na Steamie, to w rzeczywistości takiej gry nie uruchomisz. Albo zauważysz, że ta wersja jest wybrakowana, bo na przykład brakuje jej dodatków DLC albo jakichś funkcjonalności NVIDIA typu DLSS i tak dalej. Więc w takiej sytuacji możemy po prostu wymusić dla tej konkretnej gry, żeby pobrała się wersja Windowsowa i możemy ją uruchomić przez Proton. Inna sprawa dotyczy bajeranckich technologii dla graczy i oprogramowania sprzętowego. Na Linuxie nie skorzystacie z usługi Xbox Game Pass. Dodatkowo tutaj nie ma oficjalnych programów do kart graficznych, ani do klawiatur, ani do myszek, ani do słuchawek. Na Windowsie jesteśmy przyzwyczajeni, że każda firma, od której kupujemy sprzęt, ma swój specjalny program, który czasem jest wymagany do działania. Czy to AMD Adrenalin, czy NVIDIA App, czy Logitech G Hub itd. W świecie Linuxa działa to inaczej, ponieważ większość sterowników jest już wbudowana w system, więc rzadko kiedy musimy pobierać sterowniki z sieci. A ponieważ Linux jeszcze jest dość mało popularny wśród graczy, bo na dzień dzisiejszy używa go około 3 milionów osób, to tym firmom nie zależy na tym, by ich oficjalny program się tutaj pojawił. Ale nie oznacza to, że jest taka bieda na Linuxie, ponieważ jak zwykle fantastyczna społeczność i oddani fani odwalają robotę za korporacje i udostępniają alternatywne programy za darmo, zamienniki o innych zmienionych nazwach. Na przykład ja do konfiguracji myszy używam programu Piper, do kontroli makro na mojej klawiaturze programu VIA, a do kontrolowania karty graficznej Radeon mam program LACT. Kolejna kwestia dotyczy gier sieciowych, w szczególności strzelanek i gier gacha. By taka gra mogła działać na Linuxie, to twórcy tej gry muszą posiadać anti-cheat zgodny z Linuxem i dodatkowo muszą pozwolić na dostęp do serwerów gry. Wynika to z tego, że anti-cheatu nie da się po prostu emulować czy tam przetłumaczyć na Linuxa, ponieważ jest to kompletnie inny system operacyjny. Coś, o czym wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Linux zawsze jest po stronie użytkownika, w przeciwieństwie do Windy. I tutaj nie ma anty-cheatów na poziomie jądra, co jest niezwykle niebezpieczne dla komputera. Tutaj anty-cheat działa tylko na poziomie użytkownika, jak za dawnych czasów, co nam daje bezpieczeństwo i stabilność systemu, kosztem tego, że anty-cheat może mieć problemy z wykryciem cheatów mocno zagnieżdżonych w system. I z tego powodu twórcy gier muszą podjąć decyzję, czy chcą wpuścić graczy na Pingwinie na swoje serwery. Moim zdaniem to jest dobry kierunek, by nie pozwalać firmom na aplikowanie takich modułów, ponieważ kernel anti-cheat radzi sobie słabo z eliminacją hakerów w grach. To było spoko przez pierwszy miesiąc, dwa, kiedy Valorant wprowadził taką technologię. A teraz ludzie z łatwością biegają z cheatami w Valorancie, w Call of Duty, czy nawet w najnowszym Battlefieldzie 6. Cheaterzy są uzależnieni od oszukiwania, więc zawsze będą szukać jakiejś luki. I w przypadku anty-cheatów na poziomie jądra mogą korzystać z kart DMA lub oszukiwać na konsolach, które rzadko kiedy mają zabezpieczenia przeciwko oszustom, ponieważ modowane kontrolery są w pełni legalne. No i sytuacja z anty-cheatami zmienia się dynamicznie. I gry, które kiedyś nie działały na Linuxie, teraz działają. A kilka gier, które działały, teraz nie działają.
W moim przypadku wszystkie już gry sieciowe, w które ja osobiście lubię grać, za wyjątkiem PUBG, działają na Linuxie. Ale wiem, że wśród moich widzów są fani najnowszych Battlefieldów, czy Call of Duty, czy Fortnite'a, fanów FC, czy LoL'a. No to w te gry nie pogracie na Linuxie, ponieważ te tytuły mają swoje własne, dedykowane zabezpieczenia. I żeby taka gra mogła działać, no to twórcy muszą przepisać te zabezpieczenia pod Linuxa lub pozwolić nam grać bez zabezpieczeń. A do tego na ten moment raczej nie dojdzie. Żeby sprawdzić, jakie gry chodzą na Linuxie, możemy zalogować się naszym kontem Steam na stronę protondb.com, gdzie gracze dzielą się swoimi wrażeniami z ogrywania gier na Linuxie. Najbardziej frustrująca sytuacja jest wtedy, gdy gra chodziła perfekcyjnie, a nagle firma zmienia zabezpieczenia i nara, już sobie w nią nie pogramy. Możemy czasami żądać o zwrot pieniędzy w takiej sytuacji. Świetnym tego przykładem jest firma Electronic Arts. Ich gry kiedyś działały perfekcyjnie na Linuxie. Windows mógł tylko zazdrościć takiej wydajności. Apex Legends na przykład był zweryfikowaną grą na Steam Decka. Wielu e-sportowców Apex Legends grało w tą grę na Linuxie, by mieć więcej FPS-ów. Ale EA zaczęło wdrażać do swoich gier swój autorski system zabezpieczeń o nazwie Javelin, który został stworzony tylko na Windowsa. No i to spowodowało, że straciliśmy dostęp do większości gier z ich katalogu. Także dzięki EA. Z grami gacha jest tak, że niektóre gry możemy normalnie pobrać, czy to ze Steam, czy pobierając ich strony i uruchamiając launcher przez Proton. Ale jest kilka gierek, które mają zabezpieczenia nie pozwalające dostać się do gry. Lub też gra używa czegoś, co uniemożliwia poprawne jej działanie. Do niektórych takich gier istnieją specjalne launchery stworzone przez fanatyków gier gacha, które znacznie ułatwiają proces instalacji i grania. Ja na przykład, by spróbować gry Zenless Zone Zero na Linuxie, posłużyłem się tak zwanym Sleepy Launcherem, który działa fenomenalnie. Popularny jest też wśród fanów gier gacha Twin Tail Launcher, który łączy ze sobą gry Hoyoverse i jakiejś innej firmy, której nie znam. Jeżeli nie możecie przeżyć bez jakiejś gry, a nie chcecie grać na Windowsie, to można przy dobrym internecie uratować się graniem w chmurze, na przykład przez usługę GeForce Now. W ostateczności można też pokusić się o instalację wersji z Androida, używając programu Waydroid oraz XT-Mapper. Ale tutaj wymagana jest już nieco większa wiedza, by to skonfigurować. Mi to tam trochę rybka, bo za bardzo nie lubię grać w gry, które nie traktują mnie poważnie jako konsumenta. Ale z wielu z Was ma w to wyjebane. I gracie w to, co jest teraz na czasie. I to będzie powód, by Linuxa nie używać. Ewentualnie można się skusić na dual boot, czyli posiadać dwa dyski i na pierwszym dysku posiadać Windowsa, a na drugim Linuxa do zabawy. Kolejna rzecz, o której warto, żebym wspomniał, to wymagania sprzętowe. Choć Pingwin jest lżejszym systemem operacyjnym od okienek, to minimalne wymagania sprzętowe są nieco wyższe, ponieważ musimy posiadać kartę graficzną, która wspiera technologię Vulkan, w szczególności wersję 1.3 lub nowszą, ponieważ w świecie Linuxa gry nie działają na DirectXie, tylko na Vulkanie lub OpenGL. Jeżeli Wasza karta nie obsługuje Vulkan, to istnieje komenda startowa, która pozwala uruchomić grę w trybie OpenGL. Ale wiele nowych gier po prostu się nie uruchomi w tym trybie, więc głównie pogracie w jakieś starsze gierki. No to okej. Opowiedziałem Wam wystarczająco o plusach i minusach i wychodzę z założenia, że chcecie mimo tego spróbować. No to od czego zaczynamy? No w pierwszej kolejności musimy wybrać dystrybucję i pulpit. Jak myślisz o Windowsie, na przykład o Windows 11, to jest to jedna konkretna wersja systemu. Wszyscy mają taką samą. Jeden pulpit, jeden zestaw aplikacji, ten sam fundament. Nieważne, czy mamy wersję Home czy Pro. To jest ten sam Windows, ale z bardzo małymi różnicami. W świecie Linuxa natomiast działa to zupełnie inaczej. Wcześniej mówiłem o jakichś Ubuntu i innych takich bzdetach i być może nawet nie wiecie, o co chodzi. No bo Linux jest modularny. Linux to tak naprawdę tylko jądro, serce systemu. I dystrybucje Linuxa, tak super skrótowo, to takie jakby gotowce, które pakują jądro i moduły potrzebne do pełnoprawnego działania systemu na naszym komputerze. Są dystrybucje tworzone specjalnie pod serwery,
pod stare maszyny, pod handheldy, pod komputery firmowe, pod komputery gamingowe. I są też takie uniwersalne dystrybucje, które chcą być od wszystkiego. Tak jak Windows, ale wiecie jak to jest, że jeżeli dystrybucja jest do wszystkiego dla każdego, no to w sumie jest do niczego i dla nikogo. Jedyne co potrzebujecie na ten moment wiedzieć to to, że na przykład istnieją różne pulpity i podczas instalacji niektórych dystrybucji będziecie mieć wybór, jaki pulpit chcecie mieć. Są pulpity oryginalne, są pulpity udające Maca, są pulpity udające Windowsa. Ja używam jednego z najpopularniejszych pulpitów o nazwie KDE Plasma. I wszystkie moje poradniki na tym kanale opierają się o ten pulpit. Dlatego osobiście polecam go na start. Ponieważ ma podobny układ do Windowsa, co jest dla wielu dużym plusem, ma wdrożone wiele gamingowych funkcji, no i Valve wspiera sam KDE, więc wybór dla gracza myślę jest oczywisty. Jeżeli wybierzecie jakiś inny pulpit, to spoko, nie? To jest magia Linuxa, że oddawana jest nam wolność wyboru, którą korporacje z branży tech dumnie nam zabierają z roku na rok. Natomiast nie oczekujcie ode mnie żadnej pomocy, bo po prostu nie używam innych pulpitów, więc nie będę potrafił Wam w żaden sposób pomóc. Ale wracając do tematu dystrybucji. Każda ma jakiś swój cel i celuje w konkretną grupę odbiorców. Są dystrybucje łatwe i trudne. I nieważne kogo zapytacie, każdy doradzi Wam coś innego z własnego doświadczenia, bo każdy używa komputera w inny sposób. Dla nas graczy ważne jest to, by dystrybucja oferowała świeże jądro systemu, ponieważ jądro dostarcza większość sterowników oraz optymalizację. W przypadku NVIDII dystrybucja powinna oferować możliwość prostej instalacji sterowników do karty graficznej. I mówię tutaj stricte o NVIDII, ponieważ jeżeli posiadasz kartę graficzną AMD lub Intel Arc, to sterowniki będą wbudowane w system i w ogóle nie będziesz musiał się nimi przejmować. Oprócz tego dystrybucja i pulpit powinny oferować sklepik z aplikacjami, z którego z łatwością będziecie instalować programy. Ponieważ nie oczekuję od kogokolwiek, kto nigdy nie spróbował Linuxa, że będziecie mieć wiedzę na temat używania terminala i rozwiązywania konfliktów. Ja sam na początku byłem przerażony terminalem. Bałem się, że coś wpiszę, co zniszczy mój system. Ale po 3 miesiącach stał się on moim ulubionym narzędziem, ponieważ jest on potężny, jeżeli chodzi o możliwości. Wśród moich gorących rekomendacji, jaką wybrać dystrybucję, Bazzite jest bardzo wysoko, ponieważ jest to najłatwiejsza dystrybucja Linuxa pod gaming. Polecam też Nobarę, jeżeli lubicie mieć trochę więcej kontroli nad systemem. Lub bardzo popularne ostatnio CachyOS, jeżeli kręci Was jazda bez trzymanki i zależy Wam tylko na najwyższej wydajności w grach, kosztem wytrzymałości systemu. Dzisiaj będę mówić głównie o Bazzite, bo z tej trójki jest ona najłatwiejsza w obsłudze. I jest to dobry punkt startowy, by zacząć przygodę z Linuxem. Jak już nabędziecie odpowiednią wiedzę i będziecie chcieli przejąć stery nad systemem, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić dystrybucję na coś odważniejszego. Ja na przykład dla Was na tym kanale testuję różne dziwne dystrybucje. Instaluję je na wiele miesięcy lub nawet lata, by zdać Wam pełny obraz tego, czy warto. Ponieważ, żeby dobrze ocenić dystrybucję, ona nie tylko ma zrobić dobre pierwsze wrażenie, ale też musi przeżyć codzienne użytkowanie, co wiele dystrybucji nie potrafi zrobić. OpenSUSE na przykład, z którą mam dużo doświadczenia, uderzy użytkownika jakimś konfliktem podczas aktualizacji, więc z tego powodu nie polecam jej początkującym, choć jest to dobra dystrybucja. Tak samo ze słynnym Arch Linuxem, który czasem wymaga manualnej interwencji. Ostatnio zatrzymałem się na 2 lata używając OpenSUSE, bo bardzo lubię ich ekosystem. I szykuję się teraz do zmiany, by przygotować dla Was kolejny duży materiał z testowania bardzo dziwnej dystrybucji, którą będę chciał sprawdzić pod gaming. Więc jeżeli jesteś ciekaw, co to będzie, to śmiało subskrybuj ten kanał i zapraszam na moje weekendowe live'y. Dużo osób, w tym popularny PewDiePie, polecają Linux Mint dla początkujących. Ja z Mintem mam taki problem, że jego oprogramowanie jest przestarzałe w imię stabilności. I gracze z nowszym sprzętem nie będą mogli używać poprawnie tej dystrybucji.
U mnie Linux Mint nawet nie miał dźwięku po instalacji. To o jakiej stabilności my tu mówimy? Dlatego dzisiaj skupmy się na Bazzite, ponieważ ta dystrybucja nie wymaga od Ciebie detalicznej wiedzy na temat Linuxa. Bazzite nie pozwoli Ci zrobić jakiejś głupoty. Przynajmniej nie tak łatwo. Pliki systemowe są chronione przed modyfikacją ze strony użytkownika czy programów. Taką dystrybucję nazywamy atomiczną. Tradycyjne dystrybucje Linuxa dosłownie dają Ci wolną rękę. Rób co chcesz. Ty jesteś administratorem systemu, Ty masz nad nim kontrolę. Coś Ci się nie podoba? Spoko. Usuń to i patrz, co się wydarzy na żywo. Dystrybucje atomiczne natomiast mają na celu ograniczyć tą swobodę. Więc system jest tak jakby oddzielony od tego, co robi użytkownik. Ze względu na tą strukturę, Bazzite ma niestety jeden duży minus. Oni pakują w system bardzo dużo różnych sterowników, by zmaksymalizować kompatybilność, by każdy mógł używać Bazzite'a. Ale jak akurat będzie czegoś brakować w tym systemie, jakiegoś sterownika, którego my potrzebujemy, na przykład do jakiejś kierownicy albo karty sieciowej, to będziecie musieli niestety zrezygnować z Bazzite'a i spróbować czegoś innego, ponieważ nie można tutaj wgrać sterowników z zewnątrz. Ale za to dla balansu Bazzite za nas konfiguruje system, instaluje potrzebne do grania oprogramowanie, zarządza za nas sterownikami graficznymi, więc można by powiedzieć, że instalując Bazzite'a przychodzisz na gotowe. No to co? Przystąpmy do instalacji. Pobieramy sobie na Windowsa programik o nazwie Rufus. Uruchamiamy program. Wchodzimy na stronkę bazzite.gg i klikamy u góry przycisk Download. Musimy wypełnić krótką ankietę na stronie. Jeżeli instalujesz na komputer, wybierz desktop. Jeżeli na laptopa, wybieramy laptopa z listy, który pasuje do tego, który mamy. Później poprawnie wskaż firmę, z której masz kartę graficzną. Od tej opcji zależy, czy system będzie mieć sterowniki graficzne. Później możesz wybrać pulpit. Ja polecam KDE. Jeżeli chcecie, by Wasz system odpalał się w trybie Big Picture, jak na Steam Decku, to możecie w ankiecie na samym końcu wybrać opcję, że chcecie Steam Gaming Mode. W przeciwnym razie zaznaczę, że tego nie chcesz. Gdy odpowiemy na wszystkie pytania ankiety, poniżej pojawi się fioletowy przycisk, pobieramy więc plik w formacie ISO. Następnie podpinamy pendrive'a, który ma przynajmniej 8 GB do komputera. Przechodzimy do programu Rufus, wybieramy z listy pendrive'a, wybieramy plik ISO, który pobraliśmy, no i klikamy przycisk Start. Rufus zapyta nas, czy chcemy sformatować pendrive'a, oczywiście się na to zgadzamy. Teraz wystarczy cierpliwie poczekać, aż proces dobiegnie końca. Później restartujemy komputer i spamujemy klawisz odpowiedzialny za uruchomienie UEFI. Najczęściej jest to klawisz Delete. Wewnątrz BIOSa szukamy opcji, która pozwoli wyłączyć Secure Boot, ponieważ włączony Secure Boot nie pozwoli załadować niektórych sterowników bez manualnej interwencji, na przykład sterowników NVIDIA czy sterowników do padów. Więc dla świętego spokoju lepiej to wyłączyć. Jeżeli potrzebujecie silnie Secure Boot na Windowsie, na przykład do grania w LoL'a czy do Battlefielda 6, to możecie wygenerować dla tych niepodpisanych sterowników klucze zaufania, ale będziecie musieli to robić co aktualizację sterowników. W opisie filmu załączę link, gdzie znajdziecie informacje, jak to zrobić na Bazzite. No i druga rzecz, której potrzebujemy, to możliwość załadowania systemu z pendrive'a. Czasami dzieje się to automatycznie, ale czasami musimy to zrobić manualnie. Więc gdzieś w BIOSie powinna być taka opcja, gdzie możemy ustawić albo kolejność, albo możemy po prostu dosłownie wybrać, z czego chcemy załadować system. Gdy to zrobimy, naszym oczom ujrzymy banalnie prosty instalator Bazzite. Jeżeli instalator nie wyświetla się poprawnie, spróbuj odłączyć z komputera dodatkowe monitory, tak żeby tylko był jeden podłączony do komputera. W instalatorze podajemy tylko strefę czasową, dysk, na który chcemy zainstalować system, hasło użytkownika i w sumie tyle. Po udanej instalacji, która trwa około 20 minut, restartujemy komputer i odpinamy pendrive'a. I naszym oczom ukazuje się Bazzite, gotowy do gry. Warto, żebym podkreślił to wyraźnie. Linux to nie jest Windows. Nie próbujcie na siłę udawać, że to jest Windows i wszystko ma być tak jak na Windowsie, bo to nie ma sensu. Jak chcecie Windowsa, to używajcie Windowsa, koniec, kropka. Tutaj pewne czynności robimy inaczej.
lokalizacje niektórych folderów są w innych miejscach. To są rzeczy, z którymi trzeba się zaznajomić, bo to jest takie absolutne minimum. Jak pierwszy raz kupiliście smartfona, to nie mieliście czegoś takiego, że a czemu to nie wygląda jak Windows? No to z Linuxem powinniście mieć takie samo podejście. Jedną z takich dziwnych czynności jest zarządzanie Protonem. Proton, dla przypomnienia, to program, który tłumaczy grę z Windowsa tak, żeby działała na Linuxie. Bardzo dobrym nawykiem, którego Was teraz nauczę, jest instalacja Proton GE. Proton GE to specjalna wersja Protona tworzona przez linuxowych maniaków, która powiększa kompatybilność gier jeszcze bardziej niż oficjalny Proton od Valve. Oprócz tego Proton GE ma kodeki multimedialne, pozwalające wyświetlać filmy w grach. Ponieważ Valve z przyczyn prawnych nie może ich załączyć i niektóre filmy bądź przerywniki mogą się nie wyświetlić, a na Proton GE będą działać. Steam na Linuxie działa w taki sposób, że domyślnie pobiera on grę w wersji na Linuxa, a jeżeli nie ma takiej wersji, to pobiera wersję z Windowsa i po cichu ustawia Protona, który Valve zweryfikował pod SteamOS dla tej konkretnej gry. No i najczęściej jest to zwykły Proton lub Proton Experimental, który tworzy Valve. Więc nawyk, jaki ja posiadam, to ładowanie programu Proton App Qt raz w miesiącu, pobieranie najnowszej wersji Proton GE, a następnie masowa zmiana zainstalowanych gier do najnowszej wersji Protona. Tak, żeby mieć pewność, że używam dokładnie tej wersji, której ja chcę. Jak to łatwo zrobić? Przed pobraniem gry ze Steam klikam prawym na grę, właściwości, i w zakładce Zgodność wybieram najnowszy Proton GE, który pobrałem programem Proton App Qt. Później co miesiąc, dwa odpalam Proton App Qt. Klikam przycisk Dodaj wersję, pobieram najnowszą wersję Protona z listy. Później klikam na dole przycisk Pokaż listę gier. I tutaj mogę dla każdej zainstalowanej wcześniej gry wymienić Protona indywidualnie. Oczywiście jak gracie w gierkę krótką, no to nie ma potrzeby aktualizacji go. Natomiast jak macie jakąś grę stałą, w którą regularnie gracie, to warto Protona aktualizować dla takiej gry. Proton App Qt pozwala Wam zmienić Protona masowo dla wszystkich gier, jeżeli tego chcecie. W menu głównym programu klikam 2 razy na ostatniego Protona, którego używałem do gier. I w nowym okienku w dolnym lewym rogu widać przycisk Aktualizacja zbiorowa. Klikam go i informuję program, z jakiej na jaką wersję chcę przestawić gry. Zanim kliknę OK, muszę wyłączyć Steam tak jak jest napisane. Po kilku sekundach klikam strzałkę, która odświeży listę gier. Gdy lista będzie pusta, oznacza to, że dokonano zmiany i mogę starą wersję Proton GE usunąć z dysku, jeżeli jej nie potrzebuję. Kolejna wskazówka, moi drodzy. Na Steam może się nadarzyć czasem taka sytuacja, że jakieś gry nie będzie można pobrać, ponieważ przycisk instalacji będzie zablokowany. Wynika to z tego, że ta gra nie została zweryfikowana pod SteamOS i musimy ręcznie wymusić na tej grze użycie Protona. Jak to zrobić, zapytacie? Klikamy prawym na grę, właściwości i w zakładce Zgodność wymuszamy użycie Protona. I dzięki temu odblokujemy możliwość pobrania gry. I kolejna wskazówka. Jeżeli tak jak ja używacie Proton GE, to warto w ustawieniach Steam w zakładce Pobieranie zjechać na dół i wyłączyć opcję Wstępne buforowanie shaderów, ponieważ to niepotrzebnie będzie Wam zajmować miejsce na dysku. Proton GE jest na tyle wydajny, że wstępne buforowanie shaderów nie jest Wam potrzebne. Za tą opcją chowają się też przekodowane przerywniki w grach, które Valve podmienia graczom, by mogły się wyświetlić na Linuxie. Tak jak mówiłem wcześniej, wynika to z tego, że Valve nie może legalnie umieścić w Protonie opatentowanych kodeków, więc oni na swoich serwerach transkodują filmy i umieszczają jako bonus do pobierania. Na Proton GE tego nie potrzebujemy, więc opcję możemy bezpiecznie wyłączyć. Kolejna ważna różnica pomiędzy Linuxem a Windowsem jest taka, że Linux uwielbia parametry startowe i gorąco Was zachęcam do zapoznania się z nimi.
Na mojej stronie internetowej rbtv.pl w zakładce Poradniki Linux znajdziecie sporą listę parametrów startowych, które możemy używać do gier. I to jest zajebiste, bo możemy na przykład włączyć tryb gry, ustawić blokadę FPS. Możemy na NVIDII wymusić FrameGen, który rok temu nawet nie istniał na Linuxie. Możemy włączyć VRS, czyli Variable Rate Shading. Możemy włączyć technologię HDR. Możemy zaktualizować w grze FSR czy DLSS do najnowszej wersji. Możemy ustawić, jakie rdzenie procesora mają być użyte do gry. Tych parametrów startowych jest naprawdę sporo, dlatego gorąco zachęcam do zajrzenia na tą listę. Parametry startowe mogą Wam też pomóc w modowaniu gier. Na przykład do Payday 2 potrzebny jest taki parametr startowy, by uruchomić platformę moderską. Jak wiadomo, nie samym Steam świat graczy żyje, więc na pewno ciekawi Was, czy na Linuxie pogramy w gry z innych platform. Możemy pograć na większości platform, no poza tym Xbox Game Pass, tak? Niestety te inne platformy nie posiadają linuxowych wersji swoich programów, więc mamy dwa rozwiązania. Możemy albo pobrać Windowsową wersję launchera i uruchomić go Protonem, albo możemy szukać zamiennika stworzonego przez Linuxiarzy. Popularnym zamiennikiem jest program Heroic Games Launcher, który posiada integrację z platformą GOG, Epic Game Store oraz Amazon Games. Są też inne programy. Jeżeli jesteście ich ciekaw, to odsyłam Was do mojego innego filmu, gdzie zaprezentowałem 5 takich programów. Wystarczy kliknąć w którymś rogu ekranu. Kolejna wskazówka. Warto włączyć globalne skróty klawiszowe do programów, które nie wspierają technologii Wayland. Wayland to jest taki trochę system wyświetlania grafiki na Linuxie i na tej technologii znajdziemy gamingowe bariery. Natomiast ta technologia ma ten minus, że wiele programów straciła globalne skróty klawiszowe, ponieważ program musi zaadaptować się do nowego systemu. I te globalne skróty możemy częściowo sobie przywrócić, jeżeli używacie pulpitu KDE Plasma. W ustawieniach systemowych KDE Plasma w wyszukiwarkę możemy wpisać słowo X11. Ujrzymy opcję Wsparcie starych aplikacji X11 i w tej zakładce warto ustawić pole Zawsze. Dzięki temu programy, które Wayland jeszcze nie wspiera, będą mieć działające skróty klawiszowe. Jeżeli myślicie o streamowaniu gierek na Linuxie z użyciem OBS Studio, to sprzedam Wam wskazówkę. OBS Studio wspiera Wayland, ale ta wersja jest wybrakowana. I możemy tak ustawić Linuxa, żeby OBS Studio uruchamiał się w pełnej wersji. By to zrobić, w ustawieniach systemowych w wyszukiwarkę wpisz słowo FLAT. Zobaczysz ustawienia uprawnienia Flatpaków. Wewnątrz tych ustawień znajdź na liście program OBS Studio. W prawej kolumnie zjedź na sam dół do zakładki Uprawnienia rozszerzone. Kliknij w tą małą strzałkę, by ujawnić więcej ustawień. W kategorii Gniazda wyłącz System okien Wayland i upewnij się, że System okien X11 oraz wycofanie się do systemu X11 jest włączone. I kliknij Zastosuj w dolnym prawym rogu okna. Więcej użytecznych wskazówek dotyczących pulpitu KDE Plasma znajdziecie na moim poradniku. Wystarczy kliknąć w kartę w rogu ekranu. Kolejna bardzo ważna wskazówka. Instalowanie programów. Na Windowsie wszyscy robimy to źle. Czyli otwieramy przeglądarkę internetową, szukamy strony internetowej programu, pobieramy instalator programu, przeklikujemy instalator, usuwamy instalator i mamy program zainstalowany. I to jest bardzo zły nawyk, ponieważ pobieranie programów na system w taki sposób jest najczęstszą przyczyną infekcji komputera. Więc Linux oczywiście podchodzi do tego tak jak smartfony czy Maci. A mianowicie w pierwszej kolejności używamy sklepiku z aplikacjami. Jeżeli jest tam program, którego szukacie, to go instalujemy. Sklepik z aplikacjami na Linuxie może mieć różne nazwy. Są one zależne od dystrybucji i pulpitu. Na Bazite na przykład ten sklepik to Bazaar. Na Nobarze to jest Flatpost. Możecie też napotkać sklep o nazwie Odkrywca albo Centrum Oprogramowania. Nazwy są różne. Plus takiego App Store jest taki, że będzie Was informował o aktualizacjach oprogramowania. Ponieważ na Linuxie programy nie posiadają swoich własnych aktualizatorów.
Programy aktualizujemy przez App Store lub bezpośrednio z aktualizacją systemu. Bazite operuje głównie na aplikacjach w formatach uniwersalnych, czyli w formacie Flatpak oraz AppImage. Formaty uniwersalne to takie, które działają tak samo, niezależnie od dystrybucji, jaką używamy, przez co mi jest o wiele łatwiej nagrać jakiś poradnik z tym związany. Te dwa typy programów tworzą takie jakby izolatki, dzięki czemu program jest oddzielony od systemu i nie może go uszkodzić. AppImage od Flatpaka różni się tym, że program spakowany jest w jeden plik. I ten jeden plik w formacie AppImage wystarczy nam do uruchomienia programu. Minusem formatu AppImage jest to, że nie działają aktualizacje, więc musimy ręcznie pobierać nowy plik AppImage z internetu i go ręcznie podmieniać. Możemy ten proces sobie ułatwić, korzystając z programu o nazwie Przerzutka. Zaraz Wam go pokażę. Inny minus AppImage jest taki, że musimy te pliki pobierać z sieci, najczęściej z GitHuba. Nie znajdziemy tych programów w sklepiku z aplikacjami, ponieważ Bazaar czy Flatpost to sklepiki stricte pod format Flatpak. Jak użyć programu Przerzutka? Załóżmy, że chcę na przykład pobrać Nexus App do modowania gier. Wchodzę na stronę Nexus App, pobieram wersję na Linuxa, która jest właśnie w formacie AppImage. Otwieram program Przerzutka i przeciągam pobrany plik AppImage do programu. Program prosi nas o zweryfikowanie, czy rzeczywiście jest to, co pobraliśmy. Jeżeli tak, klikamy Unlock. I w ten sposób program został zainstalowany na naszym komputerze. Jeżeli chcemy do niego dodać aktualizację, to na dole jest kategoria Update Management. Jako source wybieramy źródło, z którego pobraliśmy program. Jeżeli żadne pole nie pasuje, wybieramy Static URL. W polu Update URL wklejamy link do pobrania pliku AppImage, a następnie zastępujemy w linku numery wersji programu najzwyklejszą gwiazdką na klawiaturze. W ten sposób dajemy znać programowi, że jak wersja się zmieni, która się chowa pod gwiazdką, to i link też się zmieni. Więc program Przerzutka będzie wiedzieć, że jest aktualizacja programu. Jeżeli te możliwości nadal Was nie satysfakcjonują, no to w ostatecznej ostateczności możecie spróbować pobrać Windowsową wersję programu i uruchomić ją Protonem. Na przykład dodając program do Steam albo innego programu, jak na przykład Lutris. Z Windowsowymi wersjami programów problem jest taki, że większości programów nie uda Wam się uruchomić, ponieważ mogą być one bardzo zagnieżdżone w Windowsa. No i Proton i jego komponenty nie będą w stanie tego zreplikować. Pakiet Adobe Cloud na przykład nie działa na Linuxie. Ale że jest trend uciekania od pakietu Adobe, no to pakiet Affinity na przykład można uruchomić na Linuxie po zainstalowaniu specjalnej wersji programu Wine, zoptymalizowanej pod Affinity. Antywirus z Windowsa nie działa, ale na przykład programy CAD-owskie już tak, więc mamy tutaj pole do zabawy i eksperymentowania. Kolejna różnica między Linuxem a Windowsem: na Linuxie tylko dysk systemowy domyślnie jest montowany z uruchomieniem systemu. Jeżeli macie inne dyski i chcecie je podpiąć, musicie to zrobić ręcznie w menedżerze plików z każdym uruchomieniem systemu. Lub możecie użyć na przykład programu Zarządzanie partycjami, by dyski podpinały się automatycznie. Poradnik do korzystania z tego programu znajdziecie również na mojej stronie internetowej. No i ostatnia wskazówka. Jeżeli chodzi o aktualizację systemu, no to Bazite i programy aktualizujemy aplikacją Update My System. No i to by było w sumie tyle. Zachęcam wszystkich gorąco do spróbowania Linuxa na swoim komputerze. I zapraszam na Discorda, gdzie toczymy rozmowy o grach, technologii i Linuxie też. Na ten moment się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i życzę Wam dobrej zabawy w poznawaniu nowego systemu operacyjnego. Trzymajcie się i na razie.